Witam w kolejnym odcinku z cyklu Modyfikacja przyczepy. Tym razem mogę się pochwalić już gotowym mechanizmem sterowania silnikami przyczepy, jak i sterowania hamulcami. Tu aby można było łatwo rozłączać przyczepę od roweru, to opracowałem taką złączkę, szybko złączkę niejako, tak, którą tutaj właśnie w ten sposób będę rozłączał przyczepę od roweru. Tak. I tak będzie odczepiana przyczepa. Ta złączka nie jest zbyt elegancka. Może opracuję coś lepszego jeszcze, ale na razie nic lepszego nie zdołałem wymyśleć, więc będzie taka. Tutaj kable do hamulców wydają się trochę przydługawe, ale przy skrętach, jak widać, teraz kąt 90 stopni, to już okazuje się, że ta długość jest odpowiednia. Tu bardziej już nie można skręcić, to muszę uważać, żeby nie skręcać pod większym kątem. Raczej nie robię tego, ale trzeba takie mniejsze kąty skręcania robić. No i tutaj właśnie ta klamka będzie przy kierownicy. To jest akurat odpowiedni długość tego kabla. No i tutaj jak tego będę to widać, się rusza i tutaj pójdą już te kable do kół, do hamulców. Tutaj to są te kable do hamulców. One są połączone z takim elementem i jak tu ten element zostanie pociągnięty, to również tutaj będzie ten kabel do koła biegnący, a to jest taki wyłącznik napędu, tak? Po prostu za każdym razem, jak tylko się pociągnie trochę tą manetkę, to najpierw w zasadzie wyłączy się napęd, a później dopiero zadziała hamulec, tak? Bo ten wyłącznik krańcowy jest tutaj, gdzie szybciej się to podnosi, a kabel do hamulca jest tutaj, także tutaj się wolniej naciąga ten kabel niż podnosi tutaj ten. Także to będzie szybko się rozłączać. No i te kable będą przeciągnięte tam do sterownika. To już jest gotowe. Teraz tu, jak mówiłem, jest sprężyna, która powoduje, że tutaj ciężko jest pociągnąć, tak? A te dwa elementy, tak, to są takie spowalniacze. One mają spowalniać ten ruch. Na przykład teraz puszczę, sprężyna jest naciągnięta i nie wraca, tak? Tutaj się to trochę blokuje. Tu to tak dosyć ciężko chodzi. Zarówno naciągnięcie wymaga trochę większej siły, jak i wciśnięcie. Tylko wciśnięcie już mniejsze, bo sprężyna pomaga, tak? Tu wciśnięcie jest dosyć proste, natomiast naciągnięcie wymaga większej siły, tak? Po co mi te spowalniacze? Chodzi o to, żeby
ten dyszel nie latał w tą i z powrotem przy każdym najmniejszym pociągnięciu, tak? Tylko żeby mocniejsze pociągnięcie powodowało włączenie silników, ale również jeżeli siła uciągu tutaj na tym, siła ciągnięcia tego dyszla lekko zmaleje, żeby natychmiast to nie wracało, żeby powoli wracało. W założeniu jest również tak, że jak na przykład przy mocnym starcie, tak, zacznę z miejsca szybko pedałować, żeby mocno to naciągnąć i te silniki tu zaczną działać pełną mocą, to ja przyspieszając będę jechał tak szybko, że tutaj nie cofnie się dyszel i wtedy będę mógł jechać niejako z włączonymi silnikami po asfalcie, po takiej gruntowej drodze to się chyba tak nie da szybko jechać, tak, żeby silniki napędzały przyczepę tak jak ja szybko będę jechał, tak? Zwykle to jednak będzie te silniki będą szybciej działać niż ja będę mógł jechać po polnej drodze. Natomiast po asfalcie będę mógł wykorzystać to, żeby po prostu jechać tak, jakbym w ogóle nie miał przyczepy. Że tutaj będzie taki minimalny uciąg, albo wręcz ta przyczepa będzie mnie minimalnie pchać, bo jak tylko bardziej zacznie pchać, tak, to od razu się cofnie i silniki się wyłączą. Oprócz tego dyszla i sterowania silnikami i hamulcami udało mi się tutaj zamontować koła. No tutaj nie było tutaj większych problemów oprócz jednego, mianowicie o ile ta rama mocowania koła temu spawaczowi wyszła nieźle całkiem, to ta druga rama niestety została spartaczona. Dlaczego to jest spieprzone? Otóż niestety tu nie udało się panu tego kąta zachować prostego. Tu i tu, tak? Ta ośka jest lekko tak przekrzywiona. Tutaj ta rurka, na której to wszystko ma chodzić. Tu będzie ośka w tej rurze, tak? I to jest lekko przekrzywione. Przez co niestety musiałem koło przekrzywić, żeby koło było równoległe do osi jazdy, tak? Dlatego te koło wygląda właśnie, że tu jest bliżej, tak? Tu jest bliżej, tu jest dalej od tego, tak? Jest lekko przekrzywione po to, żeby równolegle jechało, a nie krzywo. Niestety to nie tylko jedna wada. Tutaj też ta blaszka, na której będę mocował ten hamulec, też jest skrzywiona, odchylona na zewnątrz, pochyła. No i hamulec też byłby pochyły. Tu musiałem po prostu zrobić taki element metalowy, który ma przekrój klina, żeby wyrównać to odchylenie, tak? No, trochę więcej pracy po prostu mnie to kosztowało niż normalnie. Z hamulcami też się wiąże pewna sprawa, mianowicie nie zauważyłem, ale te hamulce bardzo mocno tutaj wystają na tą stronę, tak? I teraz tutaj jakbym to założył, tak? Tu może założę założę tak, to one mi tutaj
jeszcze mocno wystają. Tymczasem w tej wnęce na koła ta ściana jest w zasadzie tak na styk, tak? To by tak mocno tarło po ścianie. Więc te hamulce okazały się nie do zastosowania w tym. No nie można tego inaczej zrobić, tak? Tu musi być tak. Dlatego też musiałem kupić inny hamulec. Tutaj na pewno niektórzy się ucieszą, ponieważ to już nie jest hamulec taki hybrydowy, mechaniczno-hydrauliczny, tylko czysty mechaniczny hamulec, ale na którym działają obydwie strony, tak? Obydwie strony są dociskane. Także no jest dobry. No zresztą jest 3 razy droższy od tamtego. W ten sposób zaoszczędziłem, w cudzysłowie. Teraz jak widać, ten hamulec praktycznie w ogóle nie wystaje poza obrys tej ramy. Tak? Jest całkowicie schowany. No tu trochę będą wystawać te śruby, ale one wystają na tyle, że nie będą dotykać do tej ściany obudowy wnęki. Tak? Przy okazji tych modyfikacji zmienię również materac. Do tej pory używałem takiego właśnie samopompującego się. No, on niewiele się pompuje. Taki w zasadzie był materac, tyle co tutaj tej gąbki było. Ale ta gąbka no, jest miękka dosyć, po to, żeby można było materac zwinąć ciasno. Więc jak się leży, no to tak tam gdzie bardziej kości wystają czy coś, to się dociska do podłogi i w zasadzie leży się w tym miejscu tak jakby bez materaca. Zamiast tego materaca uszyłem taki materacyk z kombinacji 2 pianek. Tu jest w środku pianka 3 cm poliuretanowa, a 2 cm to pianka lateksowa. Także kombinacja tych 2 pianek jest bardzo taka wygodna dla pleców. Tak? I to jest ten kawałek, który będzie wchodził tak. O. Widzicie, pasuje. A tutaj mam takie dwa składane elementy, które właśnie tutaj. Tak, tutaj. Dlaczego 2, a nie jedna całość? Ponieważ chodzi o to, żeby później po złożeniu służyły do siedzenia. Jeżeli 2 osoby siedzą, to jedna siedzi na takim właśnie złożonym elemencie, tak jak teraz. Siedzi po jednej stronie, druga na takim złożonym elemencie po drugiej. O, tak na przykład się składa, tak? I tu można sobie wygodnie usiąść. Teraz na tych 5 cm rzeczywiście będzie bardzo wygodnie. Muszę przyznać, że już testowałem spanie na tych materacach. Co prawda nie tu w przyczepie, ale w sypialni na podłodze. I rzeczywiście jest super. Śpi się w zasadzie niemalże jak w łóżku. No to spróbuję to teraz zamontować.
schować. Okay. Teraz jeszcze muszę kable przyciągnąć od hamulca. Dobrze. Teraz tam w środku przeciągnę. Teraz tutaj muszę przeciągnąć. Tu jest otwór. Tu przechodzi i później tu otwór w dół. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ale najpierw muszę tu otworzyć i tu wepchnąć. Powinno wyjść. Ale nie da się wszystkiego naraz. No dobrze. Muszę zobaczyć, jak go ułożyć, żeby nie przeszkadzał. Jakoś chyba tak. Dobrze. Tu i tam. Tu będzie. W tym miejscu gdzieś będzie sterownik. Tutaj na dole. Jak to się ułożyło? Dobrze. Ok. Tak jest dobrze. No i teraz tutaj. To trzeba wyciągnąć. No i tutaj będzie przechodził dalej. No. To tutaj zrobiłem taką poprzeczkę jakby. O, trochę jeszcze niezbyt dobrze dopasowana. Dobra. Muszę trochę zaszlifować. W każdym razie tutaj jest wyszlifowany rowek i ten kabel
schowa się w tym rowku. To przykręcę, będzie tak po prostu ten. A teraz muszę, tu jest taki otwór, drut jest trochę wygięty, trzeba go wyprostować, bo mi będzie się tam haczył. Dobrze. Teraz ciekaw jestem, czy mi się zmieści tutaj. Już widzę, są problemy. Ten kabelek trochę wyciągnę. Tu już kabelek jest od sterownika. Tu jest sterownik do silnika. O, poszło. Tu wychodzą te wszystkie kable. Oj, ale drut tu nie wyszedł, no. Zaraz spróbuję go przepchnąć jeszcze dalej. No coś tu wyszło. No niestety. Będzie problem. No, żeby tu przeprowadzić ten drugi kabel, niestety muszę wywiercić drugą dziurę. Tu takim długim wiertłem, bo to dziura musi dojść dotąd. Tu się zaczyna dopiero to pudełko.
Niestety te dwa otwory tam się dalej łączą. Zobaczę, czy dam radę tu przeciągnąć, czy przejdą oba te kable. Chyba muszę znów skorzystać z urządzenia do przeciągania tych kabli. To jest to. A z drugiej strony to będzie łatwiejsze, bo tam inaczej kable trochę idą, więc te problemy będą tylko tutaj. Tak jak mówiłem, tutaj, tam dalej łączą się te otwory i bardzo możliwe, że wciągając obydwa naraz dam radę przeciągnąć. Wtedy nie będą tarły o siebie, tylko razem. No, zobaczymy. Teraz te wszystkie kabelki trzeba połączyć. No, a przy lutowaniu kabelków ważne jest, żeby odpowiednio wcześniej te koszulki termokurczliwe założyć, bo po zalutowaniu już się nie da. A to czasami zapominam. To może przygotować. Bo tutaj te wszystkie kabelki miały takie szybkozłączki. No ale wiadomo, że tych szybkozłączek nie przecisnę przez te otwory, więc musiałem je uciąć, a teraz przylutować. Tu akurat jeżeli chodzi o kabel od manetki, bo teraz będę lutował kabel od manetki, to manetka jest od innego producenta. I teraz nie wiem, czy te kable będą dokładnie tak przylutowane, jak powinno być, ale tutaj te
kolory są podobne, czyli czerwony, czarny i tu jest zielony, a tu biały, ale na tym gniazdku, do którego wtyczka wchodzi dalej, też jest zielony, więc podejrzewam, że to będzie chyba tak, jak powinno być. No to teraz należy połączyć te wszystkie kabelki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może najpierw podłączymy tutaj zasilanie. Na razie zasilanie jeszcze nie jest włączone, bo bateria nie jest podłączona. Więc można bezpiecznie tutaj robić. Tutaj druga biała wtyczka do białej wtyczki. Też w ten sposób. Dobrze. Teraz chyba to do tego. Tylko w którą to stronę? Dobrze, tak. Zielony z tej strony, czerwony z tej. Dobrze jest. Tu wtyczka chyba nie będzie działać, bo to do jakiegoś elementu, którego nie będę używał. Tak samo to. No to chyba wszystko jest podłączone, tak? Wszystko, dobrze. Teraz to trzeba tam wrzucić. Jakoś wypchnąć. Dobrze. Dookoła ten kabel, z tego kabla do silnika nie skracałem, bo tam jest mnóstwo przewodów. Ciężko to robić. Tu będzie wychodził. Okay. I teraz to. Dobrze. W porządku. Tu są baterie. O. Do każdego koła osobna. Każda ma 20 amperogodzin. Dobrze, to jest teraz to. To. Żeby znowu nie pomylić biegunowości. Niebieski jest minus, brązowy plus. Wow. Zobaczymy. Teraz. No proszę. Działa. No to teraz
Sprawdzę, czy to chodzi. O, działa. Zobaczymy, czy wyłącznik tego hamulca działa. Działa. I znów działa. O dziwo, wszystko działa. No i klops. Ta bateria rozładowała się. Samoczynnie. Nie wiem, w jaki to sposób. Ale to jest fakt. Rozładowała się, jest nie do użytku. No, wyślę ją do tego producenta. Obejrzy, zobaczy. Może rzeczywiście jakaś drobna usterka. Coś w tym BMS-ie jest nie tak, albo coś. Więc może da radę to jeszcze naprawić. No, ale spieszy mi się, żeby wyjechać, więc od razu zamówiłem nową. Ewentualnie będę miał zapasową baterię, gdyby któraś się znów zepsuła. To jak dadzą radę naprawić tą, to będzie na zapas, a jak nie, to będą tylko dwie. No, ale parę złotych w plecy. Chciałem jeszcze w tym odcinku zmieścić taką jazdę testową tutaj po osiedlu, no ale wobec braku tego akumulatora nie można, więc nie chcę czekać dłużej z publikacją tego filmu, więc tej jazdy testowej nie będzie. Także to tyle w tym odcinku. No i w zasadzie już następnego odcinka pod tytułem modyfikacja przyczepy nie będzie. To jest drugi i ostatni. Następny film już będzie z wycieczki. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i zapraszam na zapewne ciekawy, dla mnie przynajmniej będzie ciekawy, pierwszy odcinek następnej serii, czyli test w terenie. Dziękuję i do zobaczenia.